najbliższa przyszłość. W ogóle przyszłość. Stany Zjednoczone wraz z Izraelem przygotowują się do totalnego ataku na Iran. Do takiego ataku, który ma rozbić całkowicie Iran w kwestii militarnej. Środa mi się kojarzy. Ta środa po raz drugi wychodzi. I taki bardzo silny atak na Iran ma trwać tydzień, ale nie bez przerwy, tylko w ciągu tygodnia będzie pacyfikacja Iranu. Chodzi tu, aby zniszczyć jak najbardziej siłę militarną Iranu, zrobić to w sposób szybki i bezwzględny, a też obalić władze obecne. Jest państwo, które rozważa wejście w tą wojnę w obronie Iranu. To jest państwo trochę mniejsze od Iranu, tak. Ja sobie zerknę na Iran. Iran. Dobrze. O Boże. Tak. I to może być Pakistan. Ale też Turcja. Turcja zacznie grozić Izraelowi bardzo poważnie. Już tylko zobaczę, gdzie tu jest. Tu jest. Dobrze. W momencie tych silnych ataków na Iran, które będą trwały
moim odczuciu z 7 dni, a przynajmniej kilka dni, stworzy się koalicja kilku narodów, która bardzo poważnie zagrozi dyplomatycznie, politycznie Ameryce i Izraelowi. Koalicja 5 państw. To nie jest tak, że Iran jest sam. Stworzy się koalicja 5 silnych państw, które na początku dyplomatycznie staną murem za Iranem i zaczną wręcz grozić Izraelowi i Stanom Zjednoczonym. Dwa miesiące temu na audycji mówiłem, że w czerwcu zacznie się wojna. 12 czerwca powiedziałem, że o 4 rano nastąpi atak. Nastąpił. To, co się dzieje z Iranem, ten atak Izraela i Stanów Zjednoczonych będzie wymierzony także w przemysł, a też wydobycie w Iranie. To najbardziej zbulwersuje tą koalicję państw, które będą za Iranem. Atak na Iran jest wymierzony przeciwko Chinom. Procentowo Chiny bardzo dużo ropy odbierają od Iranu. Bardzo dużą ilość procentową. A też z Iranem Chiny mają spore umowy. Uderzenie w Iran jest w pewnym sensie osłabieniem Chin. W pewnym sensie tu też tworzył się jedwabny szlak w interesie Chin. Stany Zjednoczone celowo judzą Bliski Wschód do wojny. Wojny w regionie dużej.
Jeszcze raz powtarzam, 2 lub 3 państwa, bo to mogą być dwa państwa plus Iran. Dlatego mówię 2 albo 3 państwa, bo może dojdą 2 państwa, które uderzą na Izrael militarnie. To się nie musi teraz zdarzyć. To się może wydarzyć między lipcem a sierpniem. Niepokoje na Bliskim Wschodzie nie skończą się tylko na wojnie Iran z pomocą Ameryki, Izrael. Czyli może być wniosek taki, chociaż tu pewności nie mam, ale może być tak, że Iran tak szybko się nie podda, że Iran tak szybko nie upadnie, ponieważ lipiec lub przełom lipca-sierpnia, ale bardziej lipiec, chociaż lipiec mamy lada moment. Izrael będzie zaatakowany. Atak będzie z 2 lub 3 państw na Izrael. Będzie duża ilość ludności izraelskiej wyjeżdżać z Izraela. To, co się teraz dzieje, obojętnie jak to by się skończy dla Iranu, to też zapowiada klęskę w przyszłości Izraela. Nastaje czas, w którym Izrael osiągnie klęskę, spotka klęska Izrael.